dzisiejszym odcinku winklowanie po Alpach, wspinanie się na Stelvio z geolokalesami, stacja widmo Szwajcarii, niechciana pamiątka z wakacji, taniec deszczu na przełęczy Gawia oraz niechciane konsekwencje. Zapraszam. Startujemy z miejscowości Spiš, gdzie mieliśmy nocleg na stronę szwajcarską, wracamy do Austrii, następnie kierujemy się na południe drogą SS40 do Włoch. We Włoszech już jedziemy w kierunku Stelvio na drogę SS41, cały czas po stronie włoskiej. I tutaj we Włoszech właśnie jedziemy taką nietypową drogą na Stelvio po numer 752. Bardzo fajna, urokliwa droga. I wjeżdżamy na przełęcz Stelvio, na samą górę, cofamy się w kierunku Gawii i później już do końca drogą SS300 do baru DPS, gdzie zrobiliśmy sobie tego dnia pauzę. No, to powoli zaczynamy. Bez problemów się nie obyło, ponieważ strzeliło mi gniazdo zapalniczki, o tutaj. No i trzeba będzie pewnie bezpiecznik wymienić, ale to później. I tak jest później niż mieliśmy wyjechać, więc już się będziemy zbierać. Jak tam, panie Marcinie? Montaż sprzętu? Zapomniałem uchwytu do kamery. Lipa. Myślę, że masz kask. Ale jak to mówił pewien słynny człowiek, ja się cały czas uczę. Ja się cały czas uczę. Każdy wyjazd mnie czegoś uczy. Dzień dobry, panie Jakubie. Dzień dobry. Tym razem rękawiczki do pary są? Są. Si, signor. Masz ładną, seksowną torebkę teraz w krapeczki. Nowa maszyna. Suzuki GSX SGT. Nie wiem, mam wrażenie, że mi się w oczach dwoi, bo tu jest GTEK, tam jest GTEK, tu jest GTEK, tam jest GTEK. Atak klonów. Co? Atak klonów. Tu jest Gietek, tam jest Gietek. Czysław to jest Mietek. No. Dzień dobry internecie. Mamy długi weekend sierpniowy 2025. Plan był prosty. Bierzemy busa, przyczepkę, 3 motocykle i ciśniemy w kierunku Alp. Nocleg na tak zwanym trójnogu, gdzie łączą się granice Austrii, Szwajcarii i Włoch. No i tak naprawdę startujemy z malowicznej miejscowości Spiš po stronie austriackiej, gdzie mamy naszą bazę wypadową, humory dopisują, pogoda też, no prawie idealnie. Ale jak wiecie, jak to jest, jak może coś pójść nie tak, no to pójdzie. No i zanim ruszyliśmy w trasę, dosłownie dzień przed wyjazdem, zauważyłem, że nie mam powietrza w tylnej oponie, no i okazało się, że jest wkręcony. No mówię, no super, godzina 12, mówię, już dzisiaj się nigdzie nie umówię do gumiarza, no to nic, skołkujemy. Także zestaw naprawczy, skołkowałem tą oponę, mówię, dobra, jakoś to będzie, nie pierwszy raz na skołkowanej opony jeżdżę, więc mówię, te 1000 km damy radę, zwłaszcza, że opona nie była jakaś tam specjalnie zużyta, więc też mi szkoda je było od razu jakoś tam wymieniać. Mówię, na tyle starczy, autostradami nie pojedziemy, więc tym bardziej się nie ma co przejmować. No to skołkowałem, rano jeszcze sprawdziłem, czy jest powietrze, jest, no i później już ładowaliśmy motocykl na przyczepkę. Jak dojechaliśmy i rano wstaliśmy, zanim ruszyliśmy w trasę, no to mówię, a jeszcze sprawdzę to powietrze, no i podłączyłem sobie kompresor do zapalniczki motocykla. No i w tym momencie zrobiło mi się takie zwarcie, że raz, że kompresor przestał działać, no to już gniazdo zapalniczki poszło. Mówię, no super. Jak się później okazało, był to bezpiecznik na mikrostyk, którego oczywiście nigdzie go nie można było dostać. Wszędzie są 5A w górę, 3A nie mogłem dostać. Kolejna sprawa to jest to, że brakowało nam paliwa, bo byliśmy na rezerwie i tutaj mamy stację, gdzie widać, jak droga jest w remoncie. No i się okazało, że kolejna stacja mniej więcej za 30 parę kilometrów, więc tak troszeczkę na
Ryzyku pojechaliśmy do kolejnej stacji. Mówię, za 2 dni ta droga, jak już kończyliśmy, to już była otwarta akurat, ale to tak informacyjnie, że takie rzeczy też się zdarzają. No i w tym momencie, jak już nie miałem tego gniazda zapalniczki, no to na ratunek przyszedł na szczęście mój powerbank, który od tamtego dnia jest moim najlepszym przyjacielem, bo i ładował i kamerę, ładował i telefon, i interkom przy okazji jeszcze, jak mieliśmy jakąś tam pauzę na postoju. Także bez powerbanka już wiem, że nigdzie nie wyjeżdżam. No, a jak już znaleźliśmy stację i zatankowaliśmy, no to zaczęły się poszukiwania kompresora, bo co się okazuje, w tamtym rejonie to nie jest taka prosta sprawa, bo w ogóle nie ma, albo jest tak słaby, że właśnie nie mógł dopompować do 2,9, tylko pompował do 2,6, ale już czułem, że się lepiej jechało. No i tak troszeczkę mówię, no dobra, no to jak już znaleźliśmy stację, gdzie był ten kompresor, no to był na monety. No a my oczywiście mieliśmy gotówkę w euro, ale no w papierku, no i co się okazało, większość stacji takich bezobsługowych, gdzie człowieka nie ma, no i nawet nie było jak rozmienić tych pieniędzy. No ale za którąś stacją w końcu się udało i dopompowałem, już normalna jazda była, na drugi dzień sprawdzałem, no to powietrze nie schodziło, więc skołkowana opona jest dobrze, mówię, dobra, nie ma tematu. Także jak widzicie, kawa od rana już nie była potrzebna, emocji mieliśmy dosyć sporo. W tym momencie zaczyna się nasza epicka alpejska przygoda na 3 motocykle, 3 kraje, 1000 zakrętów i 1 000 000 uśmiechów po drodze. Zobaczcie, jak to wygląda po stronie szwajcarskiej. Jedziemy obecnie drogą numer 185 po stronie austriackiej. Jest to droga naprawdę warta uwagi, bo jak widzicie, fajne agrafki. Dokładnie jak naliczyłem, to jest ich 8, tak jak widać na mapie.
sporo motocyklistów było w pewnym momencie, a przynajmniej szykowali się, żeby wjeżdżać, bo to jeszcze było 9 rano, a tak w tym kierunku zjeżdżali ci motocykliści po drodze, co mijaliśmy, także chyba trafiona droga, bo można się fajnie powiedzieć, a tego ruchu jakiegoś tutaj dużego, wielkiego nie ma, a warte uwagi, więc sobie to zaznaczcie, jakbyście planowali tą trasę pomiędzy Austrią a Szwajcarią, że no nie warto przegapić tej drogi. Kiedy jesteśmy już po stronie włoskiej, no, zaczynają się lekkie korki, no, mimo tego, że jest to tam godzina około 10 rano. No, w stronę Stelvio już jak widać kampery, samochody, motocykle, także ruch wzmożony. Przynajmniej w tych tam mniejszych miasteczkach troszeczkę się trzeba było pociskać, żeby jak najszybciej tam na to Stelvio dojechać, żeby jakiś fan jeszcze był z tego podjazdu. Także to musicie mieć z tyłu głowy. My jechaliśmy w piątek, kiedy to u nas w Polsce było święto, więc nie było aż takiego dramatu. No ale w sobotę, w niedzielę, jak tam z lokalesami rozmawialiśmy, no to mówią, że lepiej sobie odpuścić i pojechać w tygodniu, no bo no nie ma fanu, nie? Naprawdę jest dużo samochodów, dużo kamperów. No nie jest to fajne. Dlatego jakbyście mieli planować tego typu trasę, to też tak planujcie, żeby ten podjazd był po prostu w dni robocze i najlepiej wolne od świąt we Włoszech, bo Włosi też sobie ulubili te punkty do jazdy, no nie dziwota, no bo raz, że fajne zakręty, fajne asfalty, no i widoki spektakularne. A ponieważ jesteśmy na włoskiej ziemi, nie może też zabraknąć włoskiej muzyki. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia,
Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne, sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o włoskie klimaty, bo wjeżdżamy właśnie do Szwajcarii. W Szwajcarii, pamiętajcie, musicie się bardzo, bardzo pilnować, ponieważ mandaty są tak wysokie jak w Norwegii, a coś o tym wiem, uwierzcie mi. I powyżej 20 na godzinę przekroczenia też jesteście w stanie stracić prawko i tak naprawdę w Szwajcarii, jak było 80, to wszyscy jechali 80. A tutaj mieliśmy właśnie przed chwilą fotoradar, gdzie nam szczelił zdjęcie, było 30 na godzinę, mieliśmy może z 32, 30 więcej nie było, bo naprawdę się tutaj pilnowaliśmy i chwycił, pach, 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 3 fotki poszły. Nie wiem, czy walił z tyłu, no, na pewno z przodu, więc pamiątka jeszcze nie przyszła, mamy listopad, więc zobaczymy, czy przyjdzie, ale upominam, tutaj naprawdę musicie się pilnować, bo auta jadą naprawdę powoli w górach, więc tak naprawdę tam czy 80 czy 90 możecie sobie jechać, nie ma problemu, bo nawet nie ma gdzie się policja ustawić na tych skarpach. Natomiast ta prędkość w zupełności wystarczy na te winkle. Jak widzicie, są bardzo ciasne nagrywki. Jak Google Maps podaje, że przejdziecie to w godzinę, no to sobie dajcie od razu 1,5, no bo szybciej raczej tutaj na tych winklach nie pojedziecie, a za po chwilę rowerzyści, jakieś busy, samochody wam wyskakują z tych ślepych zakrętów, więc też się trzeba mieć trochę na baczności. No ale drogi są po prostu petarda, tak? I ten podjazd tutaj tą drogą Umbrella Pass, to się nazywa, ta droga numer 752, no to jest naprawdę dla mnie mistrzostwo świata. Ona nie odbiega za bardzo od typowej Stelvio po stronie włoskiej. Nawet nie wiem, czy się tutaj bardziej nie wybawiłem, bo bardzo techniczna droga. Później na takim, im bliżej jest Stelvio, to na bardziej szybsze te zakręty się robią, ale fajnie się można poskładać i sobie potrenować technikę jazdy. No a że tutaj trochę żywsza ta jazda, no to też trochę żywsze tempo muzyczne. Alright, partner. Keep on rolling, baby. You know what time it is. Chocolate starfish. Wanna keep on rolling, baby. Move it, now move out. Hands up, now hands down. Back up, back up. Tell me what you gonna do now. Breathe in, now breathe out. Hands up, now hands down. Back up, back up. Tell me what you gonna do now. Keep rolling, 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 rolling. 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 Now I know y'all be loving this shit right here. L-I-M-P, Biscuit is right here. People in the house, put their hands in the air. Cause if you don't care, then we don't care. 1, 2, 3, times 2 to the 6. Jonesing for your fix of that Limp Biscuit mix. So where the fuck you at, punk? Shut the fuck up and back the fuck up while we fuck this track up. Throw your hands 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 up. Now move out. Hands up, now hands down. Back up, back up. Tell me what you gonna do now. Breathe in, now breathe out. Hands up, now hands down. Back up, back up. Tell me what you gonna do now. Keep rolling, 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 rolling. 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 You don't wanna mess with Limp Bizkit? Yeah, can't mess with Limp Bizkit. Why? Because we get it on every day and every night. Hear this platinum thing right here? But we're doing it all the time. So you better get some better beats and get some better rhymes. We got the game set, so don't complain yet. 24/7, never begging for a rain check. Old school soldiers blasting out the hot shit, that rock shit, putting bounce in the mosh pit.
drodze mamy taką nietypową sytuację, gdzie właśnie dwa auta osobowe się mijają na takiej wąskiej agrawce. To sobie no, na lusterka, tak, żeby między sobą przejechać. No samochodem powiem tak, nie wiem, czy bym tu się pchał. Motocyklem czasem jest ciężko przejechać, ale no, nie należy do najbardziej bezpiecznych dróg w Europie. Ze względu na to, że jest po prostu ciasno. Jak jedzie kamper, no to tak naprawdę trzeba gdzieś znaleźć jakąś zatoczkę, bo co jakiś czas są takie zatoczki. Jeden się musi wycofać, albo drugi musi podjechać, żeby po prostu się minąć. Z motocyklami no, jest to wiele łatwiej i uważam, że są drogi dla motocyklistów stworzone, dla rowerzystów. No bo tutaj mówię, jest trochę łatwiej to wszystko wymanewrować. A tutaj sobie jedziemy już w stronę bardziej Stelvio, za lokalesami. Motocyklista przede mną ma bardzo ciekawy motocykl, takiego typowego cruisera, choppera bym powiedział, ale z tym szerokim laczkiem z tyłu. Ale to, co wywijał tym motocyklem, mówię, no to pełen szacun, bo naprawdę miał co robić, no i miał opanowany ten sprzęt doskonale, bo mówię, miałem co za nim robić swoim motocyklem. I tak w sumie do samego Stelvio do końca prawie że pojechać gdzieś tam, bo później wyprzedziłem na jakimś tam odcinku, ale naprawdę no niektórzy potrafią fajnie jeździć takimi motocyklami. Tymczasem my zbliżamy się już do głównego punktu kulminacyjnego na Stelvio, najwyższego, że tak powiem, punktu. No i w pewnym momencie tutaj lokales mnie wyprzedza, a za nim kto? No nasz Kubuś się puścił. Skubi pojechał za nim, bo widział, że mówi, no nie odpuścić, nie mógł, musiał za nim pojechać. Także się chłopaki trochę pościgali do samego szczytu. Na końcu chłopak mu kiwnął, że świetnie, super, że opanowana maszyna, bo tam naprawdę wywijali. Także mówię, troszeczkę fanu na koniec było. No jak widzicie, mamy już prawie godzinę, tam chyba 11:40, czy tam do 12 dobijało, no to no już jest dość sporo aut, motocykli, kamperów, już tak się robi weekendowo. Także miejcie to zawsze na uwadze, że jedźcie tam w tygodniu. Ja jeszcze pojadę na ten parking wyżej tutaj. Zobaczę jak tam jest. Ładnie jest. Ja się przejadę, bądźcie tu na razie. Skrętu. No. Na górze śnieg. Czekaj, bo tu będzie trochę kombinowania, to jadę po prostu. Po przejechaniu przez przełęcz Stelvio już nie jechaliśmy, nie kontynuowaliśmy drogi, tak jak przeważnie wszyscy to robią, w stronę Austrii. Mianowicie zawróciliśmy, zrobiliśmy tą samą trasę drugi raz na Stelvio i kierowaliśmy się drogą właśnie SS38 w kierunku zachodnim i później zachodnio-południowym, tak żeby zaliczyć po drodze właśnie Gavię, bo na tym nam zależało. Tutaj wyjeżdżając ze Stelvio, no widzicie, punkt głównie taki dla bikerów, mnóstwo motocyklistów wszelkiej maści, tak, od można powiedzieć supermoto po choppery, sporty, cruisery, adventury, nakedy, no wszystko mogliście tutaj zobaczyć. Też sporo rowerzystów, no pieszych, samochodów, gdzieś tam kampery oczywiście. Także no, godzina 12, tutaj wszyscy powiedzmy na obiad sobie gdzieś tam przejechali, no my w sumie też takie drugie śniadanie zjedliśmy, croissanta, kawka i lecimy dalej, także szybka nawrotka, zjazd właśnie ze Stelvio w dół i odbicie na Gavię.
Stelvio to jest miejsce, którego nie trzeba przedstawiać praktycznie żadnemu motocykliście. Jest to legenda wśród przełęczy, marzenie każdego chyba motocyklisty, żeby tam się przejechać. 48 zakrętów po jednej stronie, 40 po drugiej i każdy z nich to tak naprawdę osobna historia. Przełęcz to jest, mieści się na wysokości ponad 2700 metrów nad poziomem morza, a tlen gdzieś kończy się szybciej niż cierpliwość do kamperów na serpentynach. No ale widoki robią swoje, no, tego nie możemy odmówić. Każdy zakręt odsłania coś innego, jadąc w jedną stronę to przełęcz zupełnie wygląda inaczej, w drugą stronę odkrywa przed tobą zupełnie nowy aspekt. Czy to góry, lodowiec, no i jeszcze te dźwięki silników odbijących się od skał, same ryki silnika, no coś pięknego. No Stelvio to nie tylko asfalt i zakręty, to taki, można powiedzieć, rytuał, moment, w którym czujesz, że wszystkie wcześniejsze kilometry no, miały sens. I choć czasem jest tłoczno, ciasno, a silnik prosi o chwilę oddechu, no to właśnie tutaj serce bije szybciej, a kto był raz na Stelvio, ten już zawsze będzie chciał tam wrócić. Ja jestem już tutaj 3. raz. Po Stelvio wydawałoby się, że już nic nas nie zaskoczy. W końcu no, Stelvio to taka królowa przełęczy. Serpentyny jak z pocztówki, widok jak z reklamy i tłumy turystów z całego świata, ale wtedy właśnie na horyzoncie pojawia się ona, Gavia. Mniej znana, bardziej dzika, trochę jak tak cicha kuzynka, o której mało kto mówi, a jak już poznasz, to nie możesz o niej zapomnieć. Wąska, kręta, bez barierek, miejscami przypomina bardziej górski szlak niż drogę dla motocykli, ale właśnie za to ją kochamy. Tutaj nie ma tłumów, nie ma blichtru, jest tylko asfalt, skały, przepaść, no i ty z motocyklem. Każdy zakręt to trochę adrenaliny, trochę zachwytu i trochę pytanie, czy ja naprawdę dobrze skręciłem. Gavia to taka przełęcz, która nie potrzebuje rozgłosu, wystarczy, że raz przez nią przejedziesz, a zostaje w głowie na długo. Stelvio robi wrażenie, ale Gavia ma duszę.
Zaczyna padać deszcz, chłopaki. Nie wiem czy... Jesteś gotowy, tak? Ej, podcinki zakładamy. W sensie te deszczówki. Gdzie kurwa się nie pada? Mamy jeszcze 22 km do tego. Liczmy, może się uda. No niestety, w tym momencie dobra passa się skończyła. Przyjechało nam powoli przybierać się w deszczówki. No bo zaczynało tak coraz bardziej kropić. Tak spojrzałem też na mapę na postoju, na radar i mówię, no słuchajcie, no nie ma co kombinować, ubieramy się w deszczówki, bo no nie omijemy tej chmury, nie? Jeszcze trochę kilometrów jest, więc no to już widać, że przed chwilą padało. Zatrzymaliśmy się na tym pierwszym postoju na przełęczy Gawia, przebraliśmy się w deszczówki. Ja zrobiłem jeden błąd, bo brałem tylko górę, bo na dole zaufałem w Gore-Tex, tylko że ten Gore-Tex już jest tak sprany, że ta membrana chyba już nie trzyma. I po prostu spodnie mi zaczęły przemakać w pewnym momencie i mówię, no kurde, mogłem ten dół ubrać, bo nie mam jednoczęściowego, tylko dwuczęściowy. Chłopaki mają jednoczęściowy, więc mieli po temacie, także mi trochę dół przemógł, górę miałem w miarę suchą. No i tutaj już widać, że rozpadało się na całego, no i już nie było wyjścia, no. Plan planem, jedziemy dalej, pojedziemy trochę wolniej, ale no pojedziemy, no wszyscy gdzieś tam postawali. Ja tam mówię, no te parę kilometrów może przejedziemy, tam trochę się rozjaśnia, może się uda. No i z taką nadzieją, żeśmy zjechali w dół, tylko niby chmury się robiły jaśniejsze, a ten deszcz coraz, miałem wrażenie, że mocniejszy. Nikt nie wyprzedzał, każdy naprawdę na spokojnie jechał na tej Gawi, bo to jest dość niebezpieczna przełęcz. Także w takim ślimaczym tempie sobie jechaliśmy do przodu, no i za chwilę zobaczycie, co się wydarzy. Pada deszcz i w ogóle się chłodno już się zrobiło i trzeba było jechać powoli. I ja tak nie lubię.
Teraz wiesz, po co są odblaski z tyłu, nie? Oblaski? No. Że jak w tunelu staniesz i masz zgaszony ten, to cię będzie widać. Jestem cały oblaśnięty teraz. Teraz to ja też jestem. Gradu nie ma, nie? Reszta to jest kwestia wiary. Bierzego umowę. Jedziemy? Marcin dokonał taniec deszczu. No i zapytacie, czy pomogło? No pomogło. Padało jeszcze mocniej. W końcu to taniec deszczu. Także nie przepędził chmur, pogorszył sytuację. Także no ja przemokłem do suchej nitki. Od pasa w dół to naprawdę pływałem. Ale mówię, już później jak się zatrzymaliśmy tam na postoju, to ubrałem ten dół, natomiast zanim to wszystko przeschło, to chwilę trwało. No ale zobaczcie, co się działo, nie? To deszcz to mało, tutaj na sportowych motocyklach, w skórach, no to bardzo współczuję, bo to jeszcze ten ciężar całej wody dochodzi. No tutaj się robiła rzeka na tej drodze, nie? No wąsko, ciężko przejechać, no, na lusterka dosłownie z samochodami. Po drodze jeszcze chyba tam z 2 karetki mieliśmy, także mówię, no Gawia to jest taka droga, gdzie naprawdę no trzeba się spodziewać tego typu rzeczy, że no tutaj codziennie jest jakiś wypadek, nie? Z tego co Włosi mówią, tu zawsze coś się wydarzy, no jak pada deszcz to już na pewno, jak nie motocyklista to rowerzysta, jak nie rowerzysta no to jakiś tam samochód, kamper, coś zahaczy, barierki, no zawsze coś się dzieje, nie? Tutaj już tak powolutku zjeżdżaliśmy, do rowerzystwa taka uwaga, tak jakby się w tunelu, ciężko im było wyhamować, bo tam z górki było w tym tunelu, no i mokro i hamulce i po prostu no, nie hamowały, nie? Tego też tam krzyczeli, uwaga, uwaga, odsunąć się i tego typu klimaty. A tu jak zjeżdżaliśmy motocyklami, no to w takim wężyku, jeden za drugim, ja tutaj o mało co nie przydzwoniłem w tego Goldwinga, zahamowałem, a po prostu jechałem, no nie wiem, przez chwilę, czy za słabo przycisnąłem ten hamulec, chociaż nie, no ale bym tutaj przydzwonił i też już tam trzymałem dalszy dystans, no po prostu no tak lał deszcz, słuchajcie, no mi się od razu Norwegia przypomniała, nie, bo mniej więcej tego typu klimat, a mnie zawsze uczono, że w Alpach, w górach, w deszczu się raczej nie jeździ, omijać szerokim łukiem, a zwłaszcza jak jest burza, nie, jak jeszcze deszcz to pół biedy, ale jak jest burza to na pewno uciekać. No i tak powolutku sobie jechaliśmy, no bo przyczepność praktycznie zerowa, aquaplaningi, co po chwilę kontrola trakcji miała co robić. No i tak sobie dalej w dół zjeżdżaliśmy całkowicie przemoczeni. Jak już zjechaliśmy na dół, to tylko szukałem jakiegoś miejsca, żeby się zatrzymać i schować przed tym deszczem. Udało się tutaj wjechać do tego baru, bo widziałem, że stali motocykliści, więc mówię, dobra, będzie coś do zjedzenia pewnie. Się okazało, że w środku nie było miejsca, więc tylko na zewnątrz, no ale mówię, coś tam zjedliśmy, kawę wypiliśmy i po prostu przeczekaliśmy, a ten deszcz przejdzie, bo tak też radar wskazywał. No, mówię, a jak wróciliśmy do domu i którą drogą i jakie przygody nas czekały, no to zobaczcie w następnym odcinku, także subskrybujcie, ażeby nie przegapić. Pozdrawiam, cześć.